Siema, tu wahacz. Mitsubishi długo kazało czekać na nową generację ASX-a, a gdy się ona w końcu pojawiła, to okazało się, że wcale taka nowa nie jest, ponieważ model ten oparty jest o Renault Captura, obecnego na rynku od 2019 roku. Sprawdźmy, co się jednak w ASX-ie zmieniło względem Renault i czy pomysł Mitsubishi ma szansę na sukces. Osobiście przyznam, że z punktu widzenia fana motoryzacji jestem rozczarowany tym, czym jest nowy ASX, bo poprzednia generacja może była już w ostatnich latach przestarzała i nie ma co się dziwić, bo była produkowana do 2010 roku, ale była jednak Mitsubishi z krwi i kości i dla osób poszukujących właśnie bardziej oldschoolowego, spokojnego charakteru było to zaletą. Teraz ten charakter aż tak się nie zmienił, ponieważ Captur również jest bardziej nastawionym na rozsądek modelem, ale fakt zostaje, że duch Mitsubishi z nowego ASX wyraźnie uleciał, tym bardziej, że Japończycy nie chcieli uczynić go jakoś mocno innym od francuskiego pierwowzoru. Chociażby w obszarze wyglądu dostaliśmy jedynie kosmetyczną zmianę znaczka na froncie i sąsiadujący z nim atrapy chłodnicy. Z tyłu z kolei żadnego logo nie ma, bo pojawił się tam szeroki napis Mitsubishi, a ponieważ kamera cofania była dotychczas wkomponowana w znaczek Renault, które zniknęło, to dostaliśmy mniej zgrabną osłonkę, co pokazuje, że nie wyglądem Mitsubishi chce kusić klientów. Jeśli komuś nie przeszkadza brak indywidualnego charakteru, to ASX jest moim zdaniem bardzo ładnym crossoverem, bo Captur pomimo premiery w 2019 roku i kilku już lat na karku wciąż prezentuje się bez zarzutu. W testowanej najbogatszej odmianie InStyle dostaje się w standardzie 18-calowe felgi aluminiowe, a dwukolorowy lakier metalik wymaga dopłaty 4500 zł. We wnętrzu Japończycy też postawili na oszczędne zmiany, bo poza innym logiem na kierownicy nie ma żadnych modyfikacji w stylistyce i to jest moim zdaniem ok, bo projekt tej kabiny wypada wciąż bez zarzutu, zarówno pod kątem wizualnym, jak również ergonomii. Jeśli chodzi o wykonanie, to w górnych częściach deski rozdzielczej w ASX-ie mamy miękkie tworzywa, dobrze wyglądające. Na drzwiach w najwyższych partiach mamy za to już twarde tworzywa. Dla porównania tutaj w Capturze jeszcze jest miękko. Podłokietniki i ich sąsiedztwo zostały wykończone ekoskórą, są też tutaj odpowiednio miękkie. To wypada ok. Podobają mi się też te dekoracyjne wstawki imitujące drewno. Ten element też jest miękki. Na tunelu środkowym mamy na boczkach twardy plastik, a w Renault jest tutaj obszycie ekoskórą. Jeśli chodzi o detale, to nie mam żadnych zastrzeżeń, wszystko odpowiednio działa, też dobrze się prezentuje, spasowanie jest wzorowe, więc ogólnie jakość stoi tutaj na dobrym poziomie, chociaż trochę gorszym niż w Renault, no i też w bogatszych wersjach nie można niestety zamawiać żadnych kolorystycznych wstawek, przez co jest tutaj też bardziej ponuro. Pod kątem wizualnym zmiany wprowadzone przez Mitsubishi nie są duże, ale i tak większe niż te w palecie silników, ponieważ tam mamy przeszczepioną gamę z Captura, przy czym jest ona trochę okrojona, bo wyleciała wersja z fabryczną instalacją LPG, a także benzynę 1.340 koni z automatem. Poza tym jednak wszystko zostało i można decydować się od bazowego 1.091 koni mechanicznych przez miękkie hybrydy oparte o wspominaną benzynę 1.3, aż po pełną hybrydę generującą 143 konie mechaniczne. Wyraźnie inaczej pomyślany został za to cennik samochodu, bo wyjściowo ASX kosztuje więcej niż Captur, ale ma też od niego bogatsze wyposażenie standardowe. Kolejne półki wyposażeniowe na pierwszy rzut oka też wyglądają droższe niż u Francuzów, ale na przykład w testowanym InStyle od razu za 145 900 zł dostaje się audio firmy Bose czy Szyberdach, a w Renault za te elementy zawsze trzeba dopłacać, zatem warto porównując te dwa modele skupiać się właśnie na takich niuansach, a nie tylko na wyjściowych kwotach. Dodatkowo też w Capturze bogatsze wersje połączone są z bardziej sportowymi pakietami stylistycznymi, a w ASX-ie zawsze dostaje się tą samą, neutralniejszą bryłę. Warto też wspomnieć, że Mitsubishi oferuje na swój model 5-letnią gwarancję, czyli więcej niż Renault. Pomijając już porównania i skupiając się na testowanej odmianie, to dostaje się w niej bardzo bogaty poziom wyposażenia, nawet bardziej niż wystarczający do auta tego typu i rozsądniejsza jest moim zdaniem wersja Intense. Wybierając bazowy Invite też można liczyć na niezły poziom wyposażenia i rozumiem przez to chociażby światło LED, kamerę cofania, tempomat, automatyczną klimatyzację, czujnik deszczu i zmierzchu czy dostęp bezkluczykowy, zatem jest ok. W połączeniu z benzyną 140 koni taki ASX kosztuje 111 900 zł albo 1507 zł netto miesięcznej raty w leasingu operacyjnym przy 4-letnim jego okresie, 20% wpłacie własnej i 30% wykupie końcowym i mówię to o ofercie partnera Wahacz
TV, czyli firmy Carlis Polska. Link do niej wrzuciłem w opisie filmu, a gdyby któryś z widzów zdecydował się na to auto, to wpisując kod WAHACZ-FREE w uwagach do zamówienia można odebrać bonus w postaci darmowego transportu auta pod wskazany adres. W opisie wrzuciłem też informację co i jak. Kod działa także na inne auta dostępne na Carlis Polska. Obecny pod maską egzemplarza testowego silnik 1.3 158 koni połączony z automatem to najmocniejsza jednostka przewidziana do ASX-a i dostępna wyłącznie w wersji wyposażeniowej InStyle. Trochę szkoda, że tak się stało, ponieważ nie każdemu potrzebne jest tak kompletne wyposażenie topowej odmiany, a więcej koni mogłoby się przydać. Zapewniają one chociażby takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Przyspieszenie samochodu jest konkretne i chociaż oczywiście 158 koni mechanicznych nie czyni z ASX-a sportowego bolidu, to naprawdę sprawnie można nim zwiększać prędkość bez względu na rodzaj drogi i można też poczuć po maksymalnym dodaniu gazu pewne wciśnięcie w fotel. Zapewnia to pozytywne wrażenie z jazdy i bezpieczeństwo wykonywania manewrów, przy czym w samochodzie takim jak ASX czasami zastanawiałem się, czy aż tyle koni jest mi potrzebne i doszedłem do wniosku, że do takiego normalnego podróżowania wariant mający 140 koni mechanicznych byłby wystarczający i znowu można żałować, że w cenniku Mitsubishi nie ma go możliwego do połączenia z automatem, a wyłącznie z manualną skrzynią. Dla części osób mniejsza moc i automatyczna skrzynia mogłaby być optymalnym wyborem pod kątem dynamiki i ekonomiki zakupu. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się na najmocniejszy wariant, to poza fajnymi osiągami otrzyma również bardzo dobrą kulturę pracy, ponieważ silnik jest skutecznie izolowany od kabiny i nie zwraca na siebie uwagi. Taka sytuacja ma miejsce również na niskich obrotach, bo nawet przyspieszając od około 1500 nie czułem wibracji ani nieprzyjemnego dźwięku i jedynie chęć do przyspieszania była pogorszona, przy czym wciąż była ona na przyzwoitym poziomie do np. zwiększania prędkości po wyjściu z zakrętu. W związku z tym fakt, że 7-biegowy automat nie był aż tak skory do robienia czasami redukcji mi nie przeszkadzał, a po mocniejszym wciśnięciu gazu nie było już jednak problemów ze zrzuceniem biegu tak, aby obroty wynosiły minimum 2500 i chociaż czasami wolałbym łatwiejsze wymuszenie redukcji, to ogólnie nie czułem, aby skrzynia ograniczała możliwości silnika. Też zarzutów nie mam do jej płynności pracy, bo obojętnie czy lekko, czy ostrzej przyspieszałem, to zmieniała biegi bez szarpnięć odpowiednio szybko, zatem jest to konstrukcja pasująca do auta tego typu, aby bardziej odprężyć się podczas jazdy. Układ napędowy z egzemplarza testowego zapewniał mi w Warszawie spalanie w okolicach 6,5-7 litrów na 100 km, poza miastem na zwykłych drogach było to około 5 litrów, na drogach ekspresowych 6 litrów, a przy prędkościach autostradowych 7,5 litra. Drobny udział w uzyskaniu tych wyników może mieć miękki układ hybrydowy, który gdy puści się gaz, czasami wygasza silnik i wchodzi w tak zwany tryb żeglowania. Ponowne wciśnięcie jakiegoś pedału szybko budzi do życia benzynę, więc nie pogarsza to bezpieczeństwa. W Mitsubishi ASX wybierać można zachowanie układu kierowniczego i na ustawieniach sportowych, jak na małego crossovera, dostajemy konkretny opór stawiany przez kierownicę, co mi się spodobało, bo chociaż samochód ogólnie i tak nie prowadzi się w jakiś sportowy sposób, to ma jednak trochę więcej charakteru niż niektóre spokojniej zestrojone modele z tego segmentu. W ASX-ie, tak jak w Capturze, poczucie kontroli za kierownicą i pewności prowadzenia stoi na dobrym poziomie i trudno oczekiwać czegoś więcej w niewielkim aucie, które ma po prostu bezpiecznie dowieść do celu. Pod kątem zawieszenia mamy tutaj większy nacisk stawiany na wygodę podróży, ale nie do przesady i chociaż nadwozie oczywiście trochę się buja, to na te przechyły jadąc normalnie nie zwraca się uwagi. Mniejsze nierówności neutralizowane są dobrze i też całkiem cicho. Od wersji Intense z nawigacją dostaje się w ASX-ie w pełni elektroniczny zestaw wskaźników. Ma on 10,25 cala. Ekran oferuje świetną jakość pod kątem możliwości personalizacji. Mamy zmianę tego, co będzie z lewej, czy też z prawej strony są wskazania komputera podróżnego, informacje z systemu audio, z nawigacji, z możliwością umieszczenia mapy. Można sobie także modyfikować to, co będzie się wyświetlało z prawej strony. Tam jest kilka dodatkowych wskazań, jakieś ogromne możliwości personalizacji, zatem to nie są, ale wszystkie te najbardziej przydatne podczas jazdy rzeczy są obecne.
Elektronicznymi zegarami w wygodny sposób steruje się z prawej strony kierownicy. Mamy też tutaj odbiór, odrzucanie połączeń. Z lewej strony również wygodnie obsługuje się aktywny tempomat. Multimedia, za nie odpowiedzialny jest joystick za kierownicą i może jest to trochę przestarzałe rozwiązanie, ale pod kątem ergonomicznym ta konstrukcja, zawsze obecna w tym samym miejscu pod ręką, jest bardzo wygodna. System inforozrywki z większym ekranem 9,3 cala pojawia się również od wersji Intense z nawigacją. Dostajemy tutaj oprogramowanie EasyLink pochodzące z Renault, co oznacza, że mamy możliwość chociażby personalizowania ekranów domowych różnymi widgetami, które są też bardziej interaktywne. Jeśli chodzi o szybkość, to jest ona moim zdaniem dobra. Nie ma tej większej zwłoki, może nie ma też idealnej płynności, no ale w codziennym użytkowaniu nie jest to w żaden sposób problematyczne. Interfejs jest dobrze zaprojektowany, jest też duży, dzięki czemu łatwo można we wszystkie elementy trafić, chociażby w menu. Jest to wszystko tutaj również w logiczny sposób zaprojektowane pod kątem rozmieszczenia poszczególnych elementów klikalnych. Mamy integrację z smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, więc jest to bardzo udane rozwiązanie. Z Renault przeszczepiony został również wybór trybów jazdy Multisense, gdzie można dostrajać zachowanie samochodu pod swoje preferencje wraz z trybem indywidualnym MySense. Nie jest on jakiś bardzo rozbudowany i ma dosyć standardową funkcjonalność, ale jedna rzecz zwróciła moją uwagę, mianowicie tryb żeglowania można sobie włączać albo wyłączać z poziomu tego menu i został on podpisany jako jazda bez celu. Nie mam zielonego pojęcia, czemu tak jest, ale przyznam, że nawet troszeczkę mnie to rozbawiło. Jeszcze wspomnę, że poprzez Multisense można modyfikować aranżację elektronicznych zegarów. Poszczególne widoki nie różnią się zawartością, ale całkiem wyraźnie modyfikują to, w jaki sposób i w jakiej kolejności prezentowane są poszczególne elementy. Teraz jest tryb komfort, a teraz odpalam tryb Eco. Wcześniej pokazywałem sport oraz regularny. Pod ekranem ulokowany został panel klimatyzacji, który jest w pełni fizyczny i bardzo wygodnie się go obsługuje. Jeszcze trochę niżej mamy złącze 12V, dwa porty USB oraz w wersji InStyle matę do indukcyjnego ładowania telefonu. Gdyby ktoś chciał już w dosyć oldschoolowy sposób puszczać muzykę poprzez kabel 3,5 mm, to obecne jest też złącze AUX. Kolejny zestaw 12V plus 2 razy USB, obecny jest z tyłu. Szkoda, że wszystkie złącza są w standardzie A, przy tak dużej ilości na pokładzie jedno czy dwa w standardzie C by się przydały. Obsługa systemu dostępu bezkluczykowego odbywa się przy pomocy karty hands-free znanej z Renault. Jest ona bardzo cienka, lekka, w ogóle nie przeszkadza w kieszeni. Jej wykonanie jest lepsze niż u Francuzów. Na froncie i z tyłu mamy wyższej jakości plastik, no ale wciąż w kapturze można sobie w topowych odmianach zamówić przed tutaj połyskujące wykończenie, srebrną ramkę. Tutaj nic takiego nie ma, jest po prostu wszędzie czarno, przez co całość przez swoją ponurość sprawia i tak mniej wyrafinowane wrażenie. Frontowa szyba ASX-a jest wyraźnie pochylona, co skutkuje też długim podszybiem. Maska jest ledwo widoczna z perspektywy kierowcy i to wszystko nie ułatwia wyczucia przednich krańców nadwozia, ale ogólnie rozmiary całego auta i tak sprawiają, że nie jest to specjalnie trudne. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej mamy dosyć masywny słupek. Tylna szyba jest sporych rozmiarów, jest ona umiarkowanie wysoko poprowadzona. Kamera cofania w testowanym modelu oferuje kiepską jakość, nie ma tutaj zbyt wiele szczegółów i rozdzielczość jest niska, no ale wciąż jest to rozwiązanie w pełni używalne, tym bardziej, że dostajemy rozsądnie kontrolowane pole widzenia bez zbytniego rozciągania tego, co jest po bokach. Do miasta optymalnym trybem wybranym w Multisense jest komfortowy, na którym opór stawiany przez kierownicę się zmniejsza i można łatwiej manewrować na ciasnych przestrzeniach. W wyborze trybów jazdy spodobał mi się fakt, że nasze preferencje są zapamiętywane i auto po uruchomieniu startuje na ostatnio wybranym z nich, a coraz częściej producenci to ignorują i zawsze odpalają domyślnie jakieś proekologiczne ustawienia. Samochód bez względu na to, co się ustawi w menu, oferuje niezłą zwrotność, a przez swoje wymiary, to znaczy 422 cm długości i 180 cm szerokości, nie ma z nim problemów na ciaśniejszych przestrzeniach. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu ASX-a składa się z LEDowych pasków na drzwiach. Można sterować ich kolorystyką, jak również intensywnością, gdy się modyfikuje tą kolorystykę. Od razu też zmieniają się akcenty na ekranie środkowym oraz na zegarach. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały już niezmiennie na neutralny kolor biały. Ta barwa, którą sobie można wybrać z menu, trochę urozmaica odbiór całości, ale wciąż nie ma tutaj się specjalnie nad czym zachwycać i rozwodzić, jeśli chodzi o sposób oświetlenia. Jest on
przyjemny, czytelny i to by było na tyle. Na tą czytelność pozytywnie wpływa jeszcze fakt, że wszystkie przyciski i przełączniki doczekały się swojego źródła światła. W oświetleniu zewnętrznym Mitsubishi postanowiło też nie grzebać, co oznacza, że z przodu dostajemy miły dla oka projekt segmentów do jazdy dziennej o charakterystycznym dla nowych Renault kształcie litery C. Wszystko w tej części nadwozia jest diodowe. Kierunkowskazy w bocznych lusterkach również mają LEDy. Z tyłu, tak jak w Capturze, w kierunkach ich zabrakło, mamy za to ładnie wyglądające już LEDowe światła pozycyjne, nawiązujące do tego, co spotkać można z przodu, też z dopracowanymi detalami i ogólnie ASX, jak na małego crossovera, prezentuje się po zmroku naprawdę dobrze. Szkoda tylko, że brakuje mu indywidualizmu. Światła LED są umieszczone w zwykłych odbłyśnikach i nie posiadają żadnych zaawansowanych adaptacyjnych funkcji. Ich precyzja świecenia wypada przeciętnie, ale za to dostajemy niezłą jak na takie rozwiązanie moc i typową dla świateł diodowych chłodną barwę, zatem ogólnie nie ma się czym zachwycać, ale światła wypadają ok. Tylną kanapę w ASX-ie można przesuwać przód-tył w całości, nie ma tutaj podziału, tak wygląda przesunięta maksymalnie do tyłu. A tak maksymalnie do przodu jest to raczej opcja dla fotelików dziecięcych, ponieważ miejsca na nogi nie ma wtedy praktycznie wcale. Ale gdy kanapa jest przesunięta do tyłu, to ilość miejsca na nogi jest ok. Gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, siadam za sobą, to mam jeszcze taki margines. Obecny w wersji InStyle szyberdach nie pogarsza ilości miejsca nad głową, ponieważ jego osprzęt kończy się tutaj. Tutaj mam już normalną linię dachu i gdy się konkretnie wyprostuję, to co najwyżej lekko stykam się włosami z podsufitką. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Pojemność bagażnika ASX-a zmienia się w zależności od położenia tylnej kanapy, no ale producent dla skrajnych tych położeń podaje uśrednioną wartość wynoszącą 422 litry. Kufer ma dosyć wysoki próg załadunkowy, niezbyt szeroki, ale wysoki otwór. Dostajemy tutaj także regularne kształty. Po bokach z obu stron mamy tutaj haczyki na jakieś torby. Podłoga w testowanym egzemplarzu jest podwójna. Pod tą pierwszą znajduje się jeszcze sporo przestrzeni, a pod tą drugą właściwą jest miejsce na dojazdowe koło zapasowe. W testówce się ono nie znalazło. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie uzyskać można maksymalne zdolności ładunkowe samochodu oraz płaską podłogę przy półce bagażnika w wyższym położeniu. Podsumowując, nowe Mitsubishi ASX z jednej strony mnie rozczarowało, bo wolałbym nowy, ale jednak prawdziwy model od tego producenta. Z drugiej strony nie mogę się do niego jednak tak realnie przyczepić, bo Japończycy wzięli jeden z lepszych modeli na rynku na bazę do stworzenia swojego samochodu, który ładnie wygląda, jest przyjazny w obsłudze i też po prostu przyjemnie się nim jeździ, zwłaszcza z najdynamiczniejszym silnikiem. Czas pokaże, jak taka strategia się Mitsubishi opłaci. W Polsce potencjalnie może pomóc fakt, że japońskie samochody są nas dobrze postrzegane. Nie każdy będzie patrzył na genezę techniczną modelu, a Renault zalicza się obiegowo do tych marek na F, no ale jest to tylko moje gdybanie. Fakt zostaje, że Captur to bardzo dobry samochód i gdy ma teraz inne logo na masce, to nic ze swojej wartości nie stracił. I to wszystko, co przygotowałem o ASX-ie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!